Słowo stupid to nie argument, ale hipokryzja z twojej strony. Przed nami najważniejsze występy, wyniki i ewolucyjne emocje aż do samego rana. oczywiście. Okej. Bo właśnie zmieniło całą narrację tej historii. Słuchajcie, tuż przed finałowymi występami po prostu nie mogę przemilczeć jednej rzeczy. I nie mówię tu o półfinałach, które się zaczną za chwilę. Być może ten materiał nie zdobędzie takich wyświetleń jak ostatnie eurowizyjne dramy, ale dla mnie naprawdę ważne jest, żeby być wobec was fair. Dzisiaj rano pojawiła się, już nie dzisiaj dla was, a to dla mnie. Dzisiaj rano pojawiła się oficjalna informacja od EBO, która zmienia kontekst mojego poprzedniego filmu. I uważam, że powinna się do tego odnieść. Mój poprzedni materiał dotyczył sytuacji związanej z grą na żywo na instrumencie podczas występu w Finlandii. I chcę tu powiedzieć bardzo jasno już na początku. Ten film nigdy nie był skierowany przeciwko Lindzie i Pety jako artystom. Od początku chodziło wyłącznie o zasady i o pytanie, czy wszyscy uczestnicy mają równe możliwości. W swoim materiale opierałam się między innymi na wypowiedzeniach Weroniki Forsato oraz Ewy Marii, które mówiły, że również próbowali uzyskać zgodę na grę live, ale ich prośby zostały odrzucone. Natomiast dziś EBU wydało oficjalne stanowisko, według którego żadnych innych zgłoszeń poza Finlandią nie otrzymano. I właśnie dlatego postanowiłam nagrać ten update. Bo teraz mamy tak naprawdę dwie różne wersje tej samej sytuacji. I szczerze, nie chcę robić z tego teorii spiskowych, ani szukać winnych na sile. Być może doszło do jakiegoś nieporozumienia. Może problem był techniczny, formalny, albo komunikacyjny. Tego po prostu nie wiemy. Ale jedno wiem na pewno. Pod poprzednim filmem pojawiło się naprawdę mnóstwo emocji. I szczerze, część komentarzy totalnie zmieniła ton całej tej dyskusji. Były osoby, które mnie mocno krytykowały. No i były też takie, które próbowały wyjaśnić sytuację spokojnie. I właśnie to jest chyba najbardziej ciekawe w całej tej historii. Że ludzie oglądali dokładnie ten sam materiał, a wyciągali z niego kompletnie różne wnioski. Niektórzy odebrali ten film jako dyskusję o zasadach, a inni od razu uznali, że atakuje Finlandię. I serio, momentami w komentarzach zrobił się taki eurowizyjny rollercoaster emocji, że brakowało już chyba tylko występu Interval Act między jedną klubą i drugą. Ale okej, pokażę wam kilka komentarzy, bo one naprawdę dobrze pokazują, jak bardzo podzieliła ludzi ta sytuacja. No i teraz zaczniemy od tych najbardziej emocjonalnych, bo tutaj internet najbardziej odpalił tryb drama level hard. I komentarz jeden. To jest takie głupie. Linda podejmuje ogromne ryzyko grając live na skrzypcach. Wszystko może się zepsuć. Okej, zaczynamy naprawdę delikatnie. Ale szczerze, słowo stupid to nie argument. To bardziej emocjonalny wybuch, jak czajnik bez pokrywki. Bo ja nigdzie nie powiedziałam, że live violin to problem, albo że Linda nie powinna grać na żywo. I już na pewno nie było żadnego hejtowania Finlandii, które część osób sobie dopisała chyba w komentarzowej fantazji Deluxe. Cała dyskusja od początku dotyczyła tylko jednego. Czy zasady są równe dla wszystkich? Serio, tu nie ma żadnej ukrytej wojny przeciwko Finlandii. Bez teorii spiskowych, bez Netflix dokumentarii mod. I komentarz 2 na ekranie. Muszę ci przypomnieć, że kiedy w przeszłości inne kraje prosiły o specjalne rzeczy, Finlandia nigdy nie protestowała i nigdy nie nazywała tego niesprawiedliwym. A teraz, kiedy to my o coś poprosiliśmy, nagle wszyscy mówią, że to unfair i protestują.
Trochę hipokryzji z twojej strony. Ale hipokryzja z twojej strony. I mamy klasykę internetu. Speedrun Edition. Bo słowo hipokryzja pojawia się zwykle jakieś 3 sekundy przed tym, jak kończą się argumenty. Ale słuchajcie, ja naprawdę nie robię konkursu pod tytułem "Który kraj lepiej?" albo "Który kraj lubię bardziej?" Gdyby dokładnie taka sama sytuacja dotyczyła mojego kraju, też mówiłabym o zasadach. I właśnie dlatego trochę mnie dziwi, że część osób odebrała to tak personalnie. No bo dla mnie to była dyskusja o organizacji Eurowizji, a nie o tym, czy Linda i Peta są złymi artystami. Bo nie są i nigdy tego nie powiedziałam. Naprawdę, nie wszystko w internecie musi od razu kończyć się cyfrowe wojną domową. I numer 3. Więc piszę tutaj, mamy 70-lecie, więc mogliby dopuścić wszystkie instrumenty. No tak, i okej, to jest akurat ciekawy argument, bo tu przynajmniej ktoś spróbuje rozmawiać spokojnie, a nie rzucać caps lockiem jak granatem. I ja serio rozumiem ten punkt widzenia. Ale problem polega na tym, że Eurowizja praktycznie co roku interpretuje część zasad trochę inaczej. Inne sytuacje, inne występy, inne decyzje EBU. Więc trudno porównywać wszystko 1 do 1, bo inaczej moglibyśmy siedzieć tutaj do następnej Eurowizji, robić analizy każdego mikrofonu od 2007 roku i dalej nikt by się nie zgodził. I od razu komentarz 4. Przedtem niesprawiedliwe. Linda nie gra na skrzypcach na żywo. Potem niesprawiedliwe. Linda gra na skrzypcach na żywo. Niektórzy ludzie po prostu nigdy nie są zadowoleni z niczego. To nie była żadna tajemnica, że Finlandia poprosiła EBU o zgodę 2 miesiące temu, a EBU przyznało tę zgodę dopiero po próbie Finlandii. I to nawet nie pierwszy raz, kiedy EBU na coś takiego pozwala. I PiS na końcu. No i wiecie co? To jest akurat bardzo spokojny i naprawdę sensowny komentarz. Bo gdyby taka sytuacja dotyczyła mojego kraju i naszego reprezentanta, to możliwie ja też patrzyłabym na to bardziej emocjonalnie. I to jest w sumie normalne. Każdy kibicuje swoim. Dlatego tak trudno tutaj o pełną obiektywność. I szczerze, ja dużo bardziej lubię właśnie taki ton dyskusji. Bez wyzywania ludzi, bez robienia z Eurowizji III wojny światowej. Można się nie zgadzać, można mieć kompletnie inną opinię, ale nadal rozmawiać normalnie. I serio, takie komentarze ratują internet przed totalnym odlotem. I jeśli spojrzeć na wszystkie te komentarze razem, to widać jedno. Emocje wokół Eurowizji zawsze są ogromne. I chyba właśnie dlatego ten konkurs jest aż tak wyjątkowy. Bo serio, czasami kilka sekund występu potrafi wywołać większą dyskusję niż cały półfinał. I mimo całego tego chaosu, naprawdę cieszę się, że mogliśmy o tym podyskutować. A teraz czas chyba już skupić się na samym finale. Przed nami najważniejsze występy, wyniki i eurowizyjne emocje aż do samego rana. I oczywiście, zaraz po finale pojawi się moja pełna reakcja na finalistów, występy i zwycięzcę. Więc jeśli chcecie przeżyć to wszystko razem ze mną, koniecznie zostańcie na kanale. No i napiszcie na kanale, czy oficjalnie stanowisko EBU zmieniło wasze spojrzenie na całą tę sytuację. I do zobaczenia po finale. A ja już lecę oglądać półfinał.